witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj tak na szybko tylko zdradzę Wam, jak powstaje moja nowa animacja. Tak, animacja z tymi bohaterami, których mam tutaj na tym obrazku. Więc szybko zerknijmy do Adobe Flasha i powiedzmy, jak właściwie można tworzyć animacje, które są bardzo klasyczne właśnie w tym programie. Jak dobrze zapewne się domyślacie po moich wcześniejszych filmikach z cyklu Justa Animuje, w Adobe Flashu można tworzyć animację metodą wycinanki, czyli na każdej warstwie dajemy poszczególną część, która będzie odpowiadała każdemu elementowi postaci, na przykład głowa, tors, rączki, nogi, ale możemy również zabawić się w animację klasyczną. I ja mam właśnie taki pomysł na mój film animowany nowy. To będzie Największy Skarb Świata, kontynuacja przygód naszej bohaterki Kingi. I ten film będzie powstawał tak, jak zobaczycie tutaj na przykładzie pierwszego bohatera, który ma na imię Adam. Nie jest to szczur Adam, który miał pewne przygody, tylko chłopiec o tym imieniu. Mianowicie, w pierwszym kroku, żeby wykonać taką tradycyjną animację, trzeba wymyślić sobie fazę ruchu postaci. Ja to zrobiłam rysując takie proste szkice ruchu takiego ludzika, bardzo prostego. Niespecjalnie nawet zastanawiałam się nad jakimiś proporcjami, tylko chodziło mi o uchwycenie tego ruchu. W tej sekwencji Adam po prostu biegnie przez wielki ogród. Tak to będzie wyglądało. Więc najpierw mamy szkicę postaci. Kiedy już mamy wykonany ruch postaci, możemy przejść do rysowania naszego bohatera. I tutaj nie ukrywam, że przewagę mają ci animatorzy, którzy dokładnie znają wygląd swoich bohaterów. Bo ja na przykład, jak mam tych moich bohaterów tutaj z tego rysunku, no to doskonale wiem, jak to wygląda i mogę ich rysować bez problemu z pamięci. Rysowanie własnych bohaterów, jak nieraz Wam opowiadałam w cyklu Justa Animuje, jest super rozwiązaniem. Zwłaszcza, że znamy właśnie tych naszych bohaterów. Jest jeden problem z tworzeniem własnych postaci, o czym będę Wam nieraz przypominać. A mianowicie, że bardzo łatwo się wykopertnąć, ja to mówię żartobliwie, ale właśnie przejechać pod kątem warsztatu. Jeśli mamy własną postać tworzoną przez nas, to bardzo łatwo widać nasze niedociągnięcia. Jak nam się pomylą proporcje, to prędzej widz zauważy to przy naszej postaci, niż przy postaci, jakbyśmy rysowali ulubioną postać, którą znają wszyscy. To taka przytyczka a propos niektórych twórców na przykład na YouTubie. Chcę to powiedzieć, ale teraz wróćmy do bardziej fajnych rzeczy, a mianowicie tworzenia animacji. Przypominam, że najpierw mamy szkic bohatera, potem jak już mamy wymyślony ruch postaci, dopiero na przykład na kolejnej warstwie w Adobe Flashu możemy rysować naszego bohatera. Adobe Flash ma taką fajną funkcję, że pierwsza warstwa, która była szkicem ruchu bohatera, możemy zrobić ją taką, że tylko widać kontury i na tych konturach dokładnie możemy obrysowywać naszego bohatera już w tej wersji rysunkowej. Jak już mamy naszego bohatera narysowanego ruch, to jest klasyczna animacja, przypominam, więc za każdą klatką rysujemy wszystko tak naprawdę od nowa. Ewentualnie możemy sobie troszeczkę zmodyfikować na przykład głowę bohatera, jego położenie, ale jeśli jest taka potrzeba, że musimy na przykład bluzkę narysować zupełnie inaczej, to niestety trzeba to wykonać. Więc kiedy mamy szkic naszego bohatera, możemy przystąpić do kolorowania. W Adobe Flashu każdą tą klatkę trzeba pokolorować osobno. Teoretycznie jest coś takiego jak pipeta atrybutów, na przykład jak w programie CorelDRAW, ale na przykład jeśli w kolejnym kroku zabierzemy się za rysowanie cieni, bo najpierw kolorujemy, na przykład możemy sobie właśnie pomóc taką pipetą również, ale jak właśnie w innej aplikacji, ale w kolejnym kroku, jak mamy rysowanie cieni, to już nie jest tak za wesoło. Oczywiście rysowanie cieni, które trzeba wykonać na każdej klatce znów po kolei, jest tak zwaną wyższą szkołą jazdy. Więc na sam start możecie się tylko ograniczyć do narysowania właściwie całego bohatera w każdej klatce,
a tak naprawdę cienie sobie darować. Kolejnym krokiem w wykonaniu tej pierwszych szkiców do nowej animacji jest zrobienie tła. Tło, jeśli nie są to elementy, które znajdują się blisko i które mogą być potem potencjalnie animowane, że na przykład będą to głazy, które spadną do bohatera, możemy wykonać w osobnym programie. I tutaj na przykład polecam nawet tą grafikę rastrową, której ja nie jestem największą fanką, ale możemy na przykład dzięki tej grafice wykonać niebo, chmury, efekty świetlne. I to nam da bardzo ciekawy efekt z naszymi postaciami. Akurat ta technika, którą tutaj zastosowałam, mam taki pomysł, żeby wmieszać w tę animację wszystkie programy, które są dla mnie chociaż cokolwiek w miarę czytelne. To właśnie akurat tło jest wykonane w Corel Painterze, taki program, mam dość w takiej podstawowej wersji ten program. A bohater, jak sami się przekonaliście, jest wykonany w naszym Adobe Flashu. A jak uzyskać efekt światła w Adobe Flashu? Teoretycznie na pierwszej warstwie możemy dać sobie jednolite tło, na przykład żółte, i te tło musimy zmniejszyć do na przykład 20, 15 lub nawet czasami mniej widoczności. Taki procent widoczności ze 100% zmieniamy na 20%. To się nazywa w tych programach czasami też opcja przezroczystość. I te przezroczyste tło będzie dawało nam taką iluzję światła, które pokazuje się na planie. Jeśli przez pewien czas damy takie żółte światło, na przykład potem białe, a przez pewien czas znów nie damy tego efektu, to będziemy mieli wrażenie, że nasz bohater jest na planie filmowym, gdzie czasami znika albo pojawia się słońce. Jest to bardzo fajny efekt, bo ten efekt pozwoli nam troszeczkę zlać te postacie rysowane w Adobe Flashu z tłem ręcznie rysowanym. Więc gorąco Wam zachęcam do takiego filtru. Ciekawe, ten filtr ma też swoje odpowiedniki w klasycznej animacji. Wróćmy na przykład do naszego studia w Bielsku-Białej. Kiedy tworzone były filmy rysunkowe, to odpowiednikiem naszej pracy w Adobe Flashu byłyby tu na przykład właśnie takie elementy jak stół montażowy. Na stole montażowym mielibyśmy tło, czyli nasze tło z Corel Paintera w moim przypadku, zaś postać Adasia byłaby narysowana na przezroczystych foliach. Zwróćcie uwagę, że te fazy ruchu bohatera też tak jakby pojawiają się na wirtualnej przezroczystej folii, bo to jest dokładnie ten pojawiający się bohater w całości, tylko każda klatka to jest jakby każda folia. I co ciekawe, jak damy naszego bohatera na tej przezroczystej folii i na tym wirtualnym właśnie stole montażowym, czyli tam, gdzie mamy tło zaznaczone, to co mamy na pierwszej warstwie, czyli to przezroczyste tło, to w animacji klasycznej byłyby takie folie lub szkiełka, które dawało się na plan lub dawało się na obiektyw kamery właśnie poklatkowej, że kamera robiła zdjęcie już z tym filtrem. Więc jak widzicie, ta nasza animacja, pomimo że jest cyfrowa, to bardzo naśladuje właśnie tą animację klasyczną. Bo ja bardzo lubię filmy klasyczne, tylko ja sobie tak jak naprawdę trochę pomagam wirtualnym sprzętem, jak ten mój program właśnie tutaj, czy komputer. Ten program tylko tak naprawdę naśladuje ten stół montażowy. Bo gdybym miała tutaj w moim pokoju sobie ten stół montażowy ze studia bielskiego dać, to mógłby mi zająć większość tego mojego pokoju. Nie mam pracowni plastycznej, nie mam pracowni właśnie filmowej, więc moją pracownią jest tak naprawdę komputer, który ma po prostu zainstalowane kilkanaście aplikacji, które są wirtualną imitacją tego studia w Bielsku-Białej na przykład. Mówię studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, bo taka klasyczna animacja jest dla mnie bardzo bliska. A przy okazji, skoro mówimy o studiu filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, to gorąco Was zachęcam do tego, abyście wpadli na ich stronę i sprawdzili, przypomnieli sobie, jak wyglądają klasycznie, ręcznie rysowane filmy rysunkowe.
Bo do takich filmów rysunkowych ja też troszeczkę, jak Wam kilkanaście razy pokazuję w moich filmach, nawiązuję. I to byłoby tak naprawdę tyle w tym odcinku takim zajawkowym o tym, jak będą tworzone moje nowe animacje, bo ta nowa animacja, która będzie serialem lub filmem, którą możliwe, że zobaczycie zimą tego roku, będzie właśnie nawiązywała do takiej klasycznej animacji. Ja, jak Wam już kilka razy opowiadałam, będę tworzyć ten film tak, że najpierw powstaną fazy ruchu bohaterów oraz ewentualne ich statyczne ujęcia. Potem powstaną tła i tutaj postaram się zrobić to, co czasem publikuję na moim fanpage'u, na przykładzie produkcji azjatyckich, że ja uwielbiam, jak bohaterowie pojawiają się w lokacjach, które Wy równie dobrze moglibyście zobaczyć przez okno. Prawdopodobnie w nowej wersji Przygód Rysicy Urszuli, w kontynuacji filmu Odręcznie rysunków, zobaczymy prawdziwe miejsca, które istnieją. Jeśli oglądaliście serial Całkiem Nowa Baśń, to wiecie, że w pewnym momencie akcja filmu przenosi się do Warszawy. I to dosłownie do tej współczesnej Warszawy, gdzie mamy Pałac Kultury i Nauki, ale także wokół pałacu mamy już te piękne drapacze chmur o tych fantastycznych kształtach. Pamiętam, jak narysowanie tego Pałacu Kultury i Nauki i tych drapaczy zajęło mi po prostu ponad tydzień, co najmniej samego pałacu. To było niezwykle dużo pracy, ale kiedy oglądam te ujęcia, to największą frajdę sprawia mi to, że ja wiem, że te obiekty uwiecznione na tej animacji, oczywiście uwiecznione tak, jak ja wtedy byłam w stanie to zrobić, istnieją te miejsca naprawdę. A gdybyście tak zobaczyli film rysunkowy, gdzie zobaczycie jeszcze więcej tych istniejących lokacji, gdzie zobaczycie blok mieszkalny, w którym Wy na przykład mieszkacie i moglibyście powiedzieć: o kurczę, bohaterowie tego serialu są jakby moimi sąsiadami, ale fajne. Nie ukrywam, że jest pewna animacja japońska, która po prostu mnie do tego mocno inspiruje. O tej animacji będę jeszcze Wam nieraz opowiadać, ale w kolejnym już to animuję. Przybliżę Wam postać twórcy komiksów i filmów rysunkowych, którego bardzo dobrze znacie. A jeśli powiedziałabym Wam imię i nazwisko, to już byście wiedzieli od razu, o kogo chodzi. Mało tego, jakbym teraz powiedziała Wam kilka tytułów tego twórcy, to też byście od razu wiedzieli, o kim mowa. A jak Wam bym powiedziała, że na jego pracach wzorował się Samuel Disney i była mała aferka związana z jego jednym z utworów, oj, już więcej nie mówię, bo już pewnie wiecie, o kim mowa. Gdybyśmy, ja i on, moglibyśmy się spotkać, to najprawdopodobniej mielibyśmy jeden wspólny temat. I to nie tylko jeśli chodzi o tworzenie filmów rysunkowych, bo chociaż ja jestem tylko drobnym artystą, amatorem w porównaniu z tym, co on zostawił po sobie ten twórca tak naprawdę nam, to czy już domyślacie się, o kim mowa? Napiszcie pod blogiem, napiszcie pod komentarzami do tego filmu, czy wiecie, o kim będzie następny Justa animuje. Bo naprawdę jest wiele inspirujących historii z tym twórcą i czasem mam wrażenie, że oby historia się nie powtórzyła w moim przypadku. Ale jest coś, o czym moglibyśmy wspólnie razem sobie podyskutować. I przy okazji zachęcam Was do komentowania moich filmów, udostępniania dalej vlogów, bo to służy, nawet jak opublikujecie mój film na swoim profilu Facebook, na innej stronie www lub jeszcze w innym serwisie, a nawet jeśli napiszecie komentarz lub dacie łapkę w górę łapkę dajemy, nie w dół, tylko w górę, to pomoże w dotarciu do kolejnych widzów dla moich vlogów. Nie ukrywam, że bardzo lubię robić te filmy i dzięki stypendium od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego możecie oglądać kolejne filmy z cyklu Justa animuje w ramach akcji Kultura w sieci. Ale ja chciałabym, aby dalej móc kontynuować ten projekt i dlatego gorąco zachęcam Was do tego, abyście dali szansę kolejnym odcinkom z cyklu Justa animuje. A wierzcie mi, naprawdę mam bardzo wiele pomysłów na kolejne odcinki.
Zatem zachęcam Was do aktywności, do komentowania i do kibicowania mi dalej. To tyle na razie. Dzięki za uwagę. Pa, Justa.